Jeżeli wskazania na Waszym wskaźniku poziomu zatankowania gazu, jego napełnienia są nieprawidłowe, ten odcinek jest właśnie dla Was. Pokażę Wam, w jaki sposób skalibrować taki właśnie czujniczek. Zapraszam do oglądania. Otóż pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, to załączamy zapłon. Nie musimy tutaj odpalać silnika, wystarczy, że jest załączony i czujnik od naszego gazu jest uruchomiony. Wtedy w zależności od tego najlepiej, jak nie będziemy mieli gazu w ogóle, także cały bak będzie opróżniony, ponieważ to też ma spory wpływ na wyświetlanie naszej rezerwy gazu. Także najlepiej, abyście wyjeździli cały gaz i zbiornik LPG był pusty. I w takim przypadku podjeżdżacie sobie pod stację benzynową, bezpośrednio pod nalewak od gazu, załączacie sobie zapłon, przytrzymujecie przez 3 sekundy przycisk Waszego czujnika, Waszego wskaźnika od LPG. Powinien wydać on w takim momencie jakiś dźwięk lub też zasygnalizować diodą, w zależności od tego, jaki rodzaj Waszego czujnika macie w swoim samochodzie, ale wygląda to bardzo podobnie w różnych instalacjach. Następnie w ciągu 3 sekund wyłączacie zapłon, tak aby czujnik przeszedł w tryb kalibracji. Powinno to też być zasygnalizowane jakąś diodą. W moim przypadku wskazania, które mam na wskaźniku, są w formie takich 4 zielonych diodek. One zaczynają mrugać jednostajnie od początku do końca. Tak to wygląda, że wtedy czujnik przeszedł w tryb kalibracji. Możemy na oczywiście wyłączonym silniku, wyłączonym zapłonie, tankujemy nasz pojazd do pełna. Oczywiście nie zapomnijmy też o zapłaceniu za nasz gazik. Przychodzimy do samochodu, następnie załączamy zapłon, no i nasz czujniczek z automatu powinien rozpoznać, że gaz został zatankowany na full i wskazania już powinny być prawidłowe, a w miarę jeżdżenia, czyli jeśli będziecie poruszać się najzwyczajniej po mieście czy też po trasie, ten czujnik powinien wskazywać prawidłowe wskazania, czyli jeśli tam przykładowo ja mam 4 kreseczki na full, no to jak już 2 zjadą, to znaczy, że macie pół zbiornika i tak dalej, później rezerwa na czerwono. Tak to powinno wyglądać prawidłowo. Także dajcie znać w komentarzach, jak Wy programujecie Wasze czujniczki, czy wiedzieliście o takiej funkcjonalności, czy może dowiedzieliście się dopiero teraz, a może jakoś wygląda to inaczej u Was w Waszej instalacji. No i oczywiście napiszcie też, jak tam u Was sprawuje się gazik, jakie jest spalanie, czy oszczędzacie rzeczywiście, czy jest to tak zwana fikcja. Ja wykorzystuję gazik głównie do przewozów na taksówce, na aplikację Bolt. Tutaj macie filmik, w którym opowiadam, jak to wygląda odnośnie rozpoczęcia takiej przygody z taksóweczką, jak to wygląda odnośnie zarobków. Znajdziecie inne odcinki w zakładeczce wideo. Serdecznie Was zapraszam, kliknijcie, zobaczcie, jak to się prezentuje. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału Fajna Telewizja i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!